Cześć, mam na imię Adriana i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Planterinka Plants and Garden. Dzisiaj pokażę Wam wszystkie moje choje z wariegacją. Jest ich aż 28. Niektóre są popularne i znane każdemu miłośnikowi roślin. Jeszcze inne to prawdziwe rarytasy, które trudno spotkać w kolekcjach. Przygotujcie się na kolorowy przegląd, bo tu każdy liść to mało dzieło sztuki. Zapytacie się, czemu nowe choje? A to dlatego, bo choje tak naprawdę są dla mnie czymś więcej niż tylko roślinami. To moje zielone przyjaciółki. Choje to rodzina, w której każda odmiana potrafi zaskoczyć. Jedne mają maleńkie, delikatne listki, inne ogromne, mięsiste, a jeszcze inne potrafią rozświetlić swoje wnętrze wariegacją czy zainteresować nas ciekawym kolorem. Ja po prostu w chojach uwielbiam tą różnorodność. Mogę mieć całą półkę choi i żadna z nich nie będzie podobna do drugiej. Co sprawia, że są tak dla mnie szczególne? To ich wyjątkowy charakter. Rosną one swoim tempem, potrafią nagle zaskoczyć nowym pędem albo pierwszym kwiatem. Choć nie zawsze z nimi jest tak łatwo. O nie, żeby Was to nie zmyliło. Z jednej strony właśnie jest to, że nie wszystkie są takie wytrzymałe i niewymagające. Z drugiej strony mają w sobie elegancję i subtelność. Dzięki chojom tak naprawdę nauczyłam się cierpliwości i uważnego patrzenia na rośliny, bo czasami zdarzają się na nich także i insekty. Pomimo tego każdy nowy listek, kwiat czy przebarwienie to dla mnie mała radość. Dlatego właśnie choje są jedną z moich ulubionych grup roślin i wiem, że zawsze będą miały wyjątkowe miejsce w mojej kolekcji. I uwierzcie mi na słowo, że to jeszcze nie będzie koniec mojej chojozy, bo chciałabym Wam jeszcze pokazać wszystkie moje choje, które mają srebrny kolor albo ciekawe nakrapiane liście. Będą także choje z malutkimi, drobnymi listeczkami i będą choje te z wielkimi liściami. Ale dzisiaj pokażę Wam choje, które mieszkają u mnie w moim plentrum, w moim gabinecie Milsbo z Ikei. I to właśnie dzisiaj od nich sobie zaczniemy. Później przejdę do tych choi, które mieszkają na półkach w moim plentrum. Później pokażę Wam te, które mieszkają tutaj w moim ofisie, a później te, które znajdują się na dole, na samym końcu. W moim gabinecie Milsbo zamieszkują choje, które są to małe szczepki, które jeszcze się ukorzeniają, albo te choje, które wymagają większej wilgotności powietrza, ale jeszcze się tak naprawdę tam mieszczą, bo przychodzi później taki moment, kiedy one po prostu wyrastają i niestety muszę je przenieść do innego miejsca.
Ustępują one wtedy miejsca kolejnym maluszkom, które potrzebują specjalnej troski, żeby rosły silne i zdrowe. Z numerem 1 Hoja Walliniana variegata. Jej mięsiste liście z kremowym marginesem wyglądają, jakby je ktoś pomalował pędzlem. To hoja, której nie da się tak po prostu przeoczyć. Jest ona ze mną od marca tego roku. Kupiłam ją na aplikacji Etsy razem z hoją Bellą Louis Bois. Hoja ta była lekko ukorzeniona we fluwo. Ja jej jeszcze nie przesadzałam. Ona w tym fluwol dalej sobie tutaj jest. Tutaj boczkiem już puszcza mi kolejny nowy pędzik. Ładnie już jest ukorzeniona. Jak wiecie już, ja w większości kupuję malutkie szczepki, a najczęściej są to po prostu szczepki z jednym albo z dwoma węzłami, z jednym albo z dwoma listkami i później po prostu je sobie ukorzeniam i mi po prostu ładnie zaczynają rosnąć. I wszystkie właśnie moje hoje, które ukorzeniam, lądują u mnie w tym kabinecie właśnie Milsbo. Tutaj ta hojka od środka jeszcze Wam pokażę, odsunę tylko ten listeczek. Puszcza sobie kolejne też nowe listki, także widać, że w tym kabinecie warunki jej fajnie odpowiadają. Hoja Walliniana variegata. Z numerem 2 mamy tutaj hoję Belle Louis Bois. W tej odmianie z wariegacją od środka wygląda jak miniaturowe drzewko z pastelowymi akcentami. Po prostu cudo. Przyszła ona do mnie leciutko ukorzeniona w mchu. Miała dosłownie tutaj tylko te 4 listeczki na samym dole. Także to wszystko jest nowe, zaczęła u mnie bardzo ładnie sobie rosnąć, chociaż nadal rośnie w tym swoim oryginalnym mchu, w którym do mnie przyszła. Pewnie niedługo utnę sobie kawałek, żeby zaszczepić i żeby ją troszeczkę więcej zagęścić, ale tak mi szkoda, bo już taka fajna, długa urosła. Zobaczcie, jaka ona jest śliczna. Ja hoję Bellę po prostu uwielbiam. Mam oprócz tej, mam jeszcze normalną hoję Bellę, którą pokazywałam Wam już kilka razy i mam jeszcze jedną, którą zobaczycie troszeczkę później w moim filmiku. No dobra, teraz od tych mocnych kontrastów przejdźmy sobie do czegoś więcej delikatnego. Z numerem 3 Hoja Tsangi Albo. Jej miniaturowe liście z takimi jasnymi przebarwieniami wyglądają jak takie świetliste drobinki. Hoję tą również nabyłam na Etsy razem z 6 innymi hojami i było to pod koniec marca. Przesyłkę tą otwieraliśmy razem, także załączę Wam na dole w opisie link do tego filmiku. Będziecie mogli sobie tam zobaczyć, jakie one były malutkie, jak przyszły. One wtedy nie były wsadzone do żadnego medium, po prostu ja je sama wsadziłam wszystkie do mchu i tam mi się ładnie wszystkie ukorzeniły. Tsangi Albo była to taka malusieńka szczepeczka z jednym węzłem i 2 listkami, a teraz już tych listków, jak widzicie, ma kilka, ma aktywny punkt wzrostu, fajnie mi rośnie i oby tak dalej. To bardzo subtelna hoja, jest niezwykle urokliwa, a jej wybarwienia albo mówią same za siebie. A jeśli dodać do tego uroku i zapach, to mamy lakunosy. I hoja z numerem 4 Lacunosa souma. Hoja ta jest koleżanką hoi Tsangi albo z jednego pudełka, bo przyszły one do mnie razem w jednej przesyłce. Hoja ta to nie tylko piękna wariegacja, ale i ponoć jeden z najsłodszych zapachów w świecie hoi. Przynajmniej tak słyszałam, bo oczywiście moja jeszcze mi nie kwitła.
A dajcie znać, czy może ktoś z Was ma tą choję i może Wasza kwitła, może macie to doświadczenie z tą choją i doświadczyliście tego pięknego zapachu. A listki tej choi, zobaczcie, są małe, wąskie i lekko wydłużone, a wariegacja pojawia się nieregularnie. Przebarwienia te są w formie jasnych, kremowych lub takich białych smug na liściach, albo biegną przez środek liścia, albo po prostu zajmują większą część jego powierzchni. Zdarzają się także liście, które są prawie całkowicie wybarwione na biało, co daje roślinie jeszcze więcej, bardziej taki dekoracyjny efekt. Chciałam Wam też pokazać tyły tych liści. Zobaczcie, jakie są bardzo właśnie ciekawe. Także nie tylko przód liścia, ale także i tylnia strona liścia jest bardzo dekoracyjna. Przy odpowiednim świetle młode przyrosty tej choi mogą przybierać właśnie taki więcej biały albo różowaty odcień. A tutaj widzicie, że ta choja jest taka bardzo delikatniutka różowa, także jej pęd jest taki biało i lekko różowy. Choja ta rośnie mi w mchu, pomimo tego, że już jest dosyć fajnie ukorzeniona, nadal trzymam ją w gabinecie. Nie zdecydowałam się jej jeszcze ani pociąć, ani przesadzić, także rośnie mi na razie tam, gdzie rośnie i jest z tego powodu zadowolona i ja też. Ale lakunosa potrafi zaskoczyć jeszcze bardziej. Zobaczcie na to, z numerem 5 lakunosa mirana. Ma ona wyraźniejsze, bardziej kontrastowe przebarwienia, od kremowych po śnieżno-białe, zwykle zajmujące sporą część liścia, tak jak widzicie, a czasem po prostu są rozlane po całej powierzchni. Przebarwienia te są jak takie delikatne pociągnięcia pędzelka. Szczerze powiedziawszy, ja od jakiegoś czasu naprawdę mam taką fazę na właśnie tego typu przebarwienia na roślinach. Tą chojkę mam od lutego. Rośnie ona u mnie w mchu z małym dodatkiem tu gdzieniegdzie perlitu. Tą choję bodajże też razem w którejś tam przesyłce razem otwieraliśmy. Choja lacunosa mirana. Przenieśmy się teraz do czegoś bardziej wąskiego i eleganckiego. Kolejny mój maluszek z numerem 6, choja Kentiana Laurylin. Ma ona wąskie i długie liście z jasnym obrzeżem, które nadają jej taki bardzo nowoczesny i powiedziałabym minimalistyczny wygląd. Jest to choja taka w stylu glamour. Rośnie mi ona w mchu. Tutaj puszcza mi od środka kolejny nowy listeczek. Te warunki z wysoką wilgotnością widać bardzo jej odpowiadają. Jak widzicie na tej choi, te nowe liście jak otrzymają więcej światła, to również przebarwiają się na różowo. A skoro glamour, to pora na prawdziwą damę w mojej kolekcji, a jest nią z numerem 7 choja carnosa Angeltia Princess. Choja ta ma bardzo efektowne, takie srebrzyste liście z kremowo-białym środkiem i z zielonymi krawędziami. Pokrój tej choi jest dosyć zwarty, listek rośnie przy listku. Jest ona znana z tego, że niestety rośnie powolnie. Jest stosunkowo droga, no a pomimo tego, że jest droga i rośnie powolna, to nadal jest bardzo popularnym wyborem, przez to właśnie, że ma te piękne liście, są naprawdę przeurocze.
No i ponoć ma pachnące kwiaty. No, malutka jest, jeszcze nie doczekałam się żadnej szypułki i żadnego kwiatka, ale kto wie, może w przyszłości się doczekam. Nazwa Princess naprawdę do niej pasuje. Prawdziwa księżniczka. Księżniczka jak księżniczka, czasami i kapryśna jest, także Hoja ta znana jest także z tego, że bardzo często tak jakby się odwraca i gubi swoją środkową wariegację, stając się regularną Nowa Ghost. Ale moja księżniczka nie jest sama i rośnie ona w towarzystwie Hoi z numerem 8. Jest to Hoja Carnosa holiniana. Wariegacja na tej Hoi jest bardziej rozmyta, taka wprost bym powiedziała akwarelowa. Jej liście są delikatne, pomarszczone, z takim przeuroczym białym zabarwieniem na brzegach liści. Czasami też nowe przyrosty nabierają nutkę różu. Jest to raczej rzadziej spotykana odmiana kornosy. Rośnie ona bardzo pomału. Ona tutaj mi rośnie w sphagnum moss z dodatkiem perlitu. Przyszła do mnie tylko z 2 listkami, a reszta tutaj mi urosła pięknie. No i puszcza tutaj mi kolejny nowy pęd idzie i kolejny listek. Nie wiem, czy będzie to widać tak od środka. Tutaj idzie nowy pędzik, a obok jest malutki nowy listek. No okej, no to te pomarszczone liście mamy za sobą i mamy teraz z numerem 9 Hoję Poliniere z album Variegatio. Była ona także jedną z moich bohaterek w moim ostatnim filmiku o hojach. Liście tej hoi przypominają w kształcie rybi szkielet, a w wariegacji kontrast robi naprawdę wielkie wrażenie. Bardzo ozdobne żyłkowanie tej hoi z tymi wybarwieniami albo robią wielkie wrażenie. Nie będę zbyt dużo teraz opowiadać o tej hoi, nie będę zbyt wiele o niej mówiła. Jeżeli Was interesuje więcej informacji na jej temat, to zapraszam do obejrzenia mojego poprzedniego filmiku pod tytułem Magia liści hoi. Link do filmiku zamieszczam w opisie. Teraz przejdę do hoi z numerem 10 i będzie to hoja z bardziej drobnymi listkami, hoja huszkeliana albo marginata. Tak ona się prezentuje tutaj u mnie. Ma ona, jak widzicie, takie małe, okrągłe listki z kremowo-białymi akcentami na obrzeżach, które wyglądają, tak bym powiedziała, jak perełeczki. Idealna do wiszących doniczek. Zobaczcie, ten maluszek już mi się pięknie tutaj zaczął z jednej strony zwieszać. Hoja ta ma upodobanie do ciepła i wilgoci i dlatego też widać, że pobyt w moim gabinecie bardzo jej odpowiada. Rośnie mi tam pięknie, przesadzona jest już przeze mnie do bigosu. Co jeszcze mogłabym o niej powiedzieć, to że ta hoja także ma bardzo ciekawe tyły. Nie jest to taki typowo zielony tył. Można by powiedzieć, że te jej przebarwienia albo tak jakby przechodzą na drugą stronę liścia i też bardzo efektownie ten i tył liścia wygląda. Jest to dosyć szybko rosnąca hoja, bezproblemowa, bardzo Wam ją polecam. Przejdźmy teraz do numeru 11. Z numerem 11 Hoja incrassata z wariegacją o nazwie Eclipse. Nazwa ta mówi sama za siebie. Ciemna zieleń o grubych liści, otoczona białym, takim jasnokremowym marginesem, wygląda jak zaćmienie słońca. Barwna forma tej rośliny znana jest również z tego, że jest to dosyć szybko rosnąca hoja, preferująca wyższą wilgotność powietrza. Dlatego dobrze, że mogę ją trzymać w moim gabinecie. Puściła mi
taki dosyć długi pęd i zobaczcie ten pęd, jak bardzo fajnie jest wybarwiony. Mam nadzieję, że uda mi się to złapać, bo on z jednej strony jest zielony, a z drugiej strony jest biały. Bardzo efektownie, właśnie fajnie to wygląda. Bardzo mi się też podoba teraz ten przedostatni liść. Zobaczcie, jakie on ma wybarwienie. Zdecydowanie nie Eclipse, ale bardzo ciekawe, prawda? Najwidoczniej i na tej choi może być tak, że po prostu każdy liść może być inny. Choja ta przyszła do mnie oryginalnie z tymi 2 listeczkami. Przez dosyć długi okres czasu nie puściła mi ani żadnego pędu, ani liścia. No i jak wypuściła mi ten pęd, to on urósł mi naprawdę taki bardzo długi. No i niestety wszedł mi do wiatraczka i końcówka ta się tam wkręciła i musiałam uciąć, ale tutaj od góry zaczął mi na samym czubku, zobaczcie, puszczać 2 nowe liście. No także zobaczymy, jak ta choja będzie mi rosła. Jak na razie przesadziłam ją do bigosu, choja Eclipse. To już była ostatnia choja pomieszkująca w moim gabinecie z Ikei, także przejdę teraz na półki w moim plentrum. Co tam ciekawego u mnie rośnie z wariegacją? A no właśnie, znajduje się tam kolejna choja incrassata. Ta jest troszeczkę mniejsza i rośnie w ponie. Ukorzeniałam ją w mchu, jakiś czas temu przeniosłam ją do ponu i z gabinetu powędrowała na moje półki i widać, za bardzo jej to nie przeszkadza. Tutaj to są jej na dole te oryginalne liście, one mają takie mocniejsze wybarwienia. Te nowe liście mają wybarwienia takie troszeczkę spore, ale są takie jakby ciemniejsze, taka nie ciemniejsze. Ok, w środku jest jasna zieleń, na wierzchu ciemna oprawa liści, także zobaczymy. No niestety nieraz właśnie zdarza się tak z tymi chojami, że potrafią nam na przykład puścić cały zielony pęd, albo z czasem po prostu potrafią całkowicie zgubić swoją wariegację. Wtedy warto jest po prostu tak jakby odmłodzić tą choję i po prostu powiedzmy uciąć ją i zawsze będzie szansa, że może ona puścić kolejne nowe liście z wariegacją. No ale z tą jeszcze poczekam, jak na razie jakaś wariegacja na tych liściach została, także zobaczymy. Dosyć długi, dorodny pęd, pewnie na nim pojawią się niedługo kolejne liście. No i jak mi będzie rosła w takim tempie, to pewnie niedługo będę musiała ją przesadzić do czegoś większego. Bardzo fajna choja, choja incrassata. Z numerem 13 choja Kyomingiana albo. Jest ona ze mną od grudnia ubiegłego roku. Kupiłam ją jako malutką szczepkę. No i jak widzicie, tyle jest już urosła. Mamy 2 inne regularne choje Kyomingiany, które prowadzę na kółku, a tą chciałabym sobie zostawić po prostu, żeby rosła mi takimi pędami i zobaczymy, gdzie nas to razem zaprowadzi, bo jak na razie, to zobaczcie, jak ona zabawnie się zawija. Ona zawija się w ten sposób dlatego, bo ciągnie ją do światła. Ostatnio ją przestawiłam w troszeczkę inne miejsce i włożyłam ją do takiego ozdobnego pojemniczka, który teraz przywiozłam z Polski. Jest to bardzo wyjątkowa, popularna i łatwa w uprawie choja. Ma zwarte liście, takie one są jakby w kształcie monety, mogłabym powiedzieć, z wariegacją na obrzeży listków. Rośnie ona szybko, dosyć łatwo kwitnie. Mi jedna jej koleżanka już raz zakwitła. Ta akurat jeszcze mi nie kwitła, ale zobaczymy. Chciałam Wam tu pokazać jeszcze, właśnie zobaczcie, fajnie widać, że te albo wybarwienia potrafią się także w jaśniejszym świetle przebarwiać właśnie na różowo, co daje jej też taki bardzo ciekawy, fajny wygląd. Niektóre liście potrafią być całkiem białe albo z bardzo delikatną zielenią.
W tej hoi również właśnie bardzo podobają mi się tyły. One, nie wiem, czy będzie tutaj tak widać, ale właśnie takie bardziej takie srebrno-kremowe są te tyły tej hoi. Hoja Kiumindziana albo. A teraz hoja, która zawsze wygląda bardzo elegancko. Jest to w większości Wam pewnie znana hoja Australis lisa. Jest to bardzo lubiona wariegata, która ma takie różowe, żółte, zielone liście. Liście są te takie owalne, świecące, bardzo eleganckie właśnie. Wiecie co, ja się wcale nie dziwię, że ona jest tak bardzo popularna, bo jest to po prostu przepiękna hoja. Pędy jej są jaśniejsze, że odwrócę ją trochę tyłem. Bardzo interesujące ma ozdobne tyły liści. Rośnie dosyć fajnie, właśnie tutaj wypuszcza od dołu sobie nowe przyrosty, nowe pędy. Nie kwitła mi jeszcze, ale bardzo, bardzo lubię tą hoję. Hoja Australis lisa. Pokażę Wam teraz hoję z numerem 15. Nie jest to może aż tak imponująca hoja jak Australis lisa. Mianowicie jest to Lacunosa Asami Klon 2. Hoja ta jest odmianą o bardzo delikatnych, białych przebarwieniach. Postaram się je Wam tutaj pokazać na końcówkach listków. Po prostu wyglądają one tak jak takie maźnięte, rzucone plamki gdzieniegdzie. Moja szczególnie ma takie bardzo delikatne te wybarwienia Asami. No, ale akurat taka mi się trafiła, bo tak w sumie to powinna mieć ona troszeczkę więcej tych wybarwień. W opisie było napisane, że mogą być one nawet takie od różowych do białych, z tendencją do intensywniejszego wybarwienia na nowych przyrostach. Ale ja mam co mam, bo niestety kupując rośliny ze sklepów internetowych, niekoniecznie możemy sobie roślinkę wybrać i niekoniecznie gwarantuje nam to super wybarwienie rośliny, szczególnie jeżeli wybierają dla nas same sprzedający. Także tak było i w moim wypadku, także mam swoją Asami. Ona tutaj na tych końcówkach troszeczkę więcej tego wybarwienia ma. Tutaj u góry prawie bym powiedziała wcale, no ale mam. Tak jest. Mogę ją teraz spróbować sobie tutaj z tej bardziej przebarwionej końcówki uszczepić, ukorzenić i może po prostu ta nowa będzie miała troszeczkę więcej wariegacji. No chociaż nie wiem, bo po prostu może i gen tej hoi nie jest taki mocno wybarwiany. No nie wiem, zobaczę. Na razie jest jaka jest i rośnie mi tutaj w bigosie. Wcześniej ukorzeniałam ją w ponie, ładnie rośnie. Zresztą kroniany i lakunosy to są hoje, które są znane z tego, że są szybko rosnące i łatwe hoje. Także hoja lacunosa Asami Klon 2. A skoro mieliśmy klon jak nie klon, to może przejdę do czegoś troszeczkę więcej wybarwionego. Z numerem 16 hoja Pakyklada variegata. Ma bardzo fajne, takie zamszowe, grube i mięsiste liście z kremowo-białą wariegacją na brzegach, które wyglądają jak takie porcelanowe. Hoja ta rośnie dosyć pomału w bigosie, dosyć taki właśnie ma zwarty pokrój, bardzo ciekawa hoja. Ja mam również jej zieloną koleżankę, więcej światła dostaje, to również fajnie tak się przebarwia na tych końcówkach, także bardzo, bardzo fajna hoja. A teraz pokażę Wam dwie hojki, w których ja od samego początku, jak tylko je zobaczyłam, to naprawdę się zakochałam. I jest to hoja z numerem 17, hoja Waietiai variegata. Mam je właśnie dwie. Ta jedna rośnie mi na dole, do tej pory otrzymywała dosyć dużo naturalnego światła, a jej nowe przyrosty właśnie, zobaczcie, wybarwiają się bardzo fajnie na różowo i pędy tej hoi
również mają taki ciekawy różowy kolor. Tutaj część tej hoi puściła mi pędy bez wariegacji, są całkowicie zielone z taką ciemną obramówką, czyli regularna wersja bez wariegacji też jest bardzo ciekawa. To jest ta druga, ona rośnie tutaj właśnie u mnie w plentrum na półce pod światełkiem. Łatwo rosną, czy tak bardzo szybko bym powiedziała, że tak średnio. Jest to bardzo piękna i lubiana odmiana hoi i wcale się nie dziwię, no ja sama bardzo, bardzo ją lubię. Teraz tak, ta hoja rośnie mi w swojej oryginalnej doniczce, ja ją kupiłam w sklepie budowlanym Home Depot u nas i ona rośnie w takiej produkcyjnej ziemi, jeszcze jej nie przesadzałam. Szkoda mi jej ruszać, bo naprawdę bardzo fajnie rośnie. Natomiast ta druga hoja była przeze mnie przesadzana i rośnie w tej chwili w bigosie. Teraz przejdę już tutaj do tych hoi, które rosną w tym moim otoczeniu, w moim ofisie. Wszystkie te hoje stoją na parapecie przy zachodnim oknie albo na półce, która stoi też przy samym oknie, czyli wszystkie te hoje otrzymują naturalne światło. Zacznę może od hoi z numerem 18. Jest to hoja Kierii Outer Variegated, czyli ma tą albo wariegację na swoich pięknych serduszkach, które są tak jakby otoczone kremową oprawką. Ja tą hoję również pokazywałam Wam w moim poprzednim filmiku o liściach hoi, a w wersji variegata wygląda po prostu obłędnie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej hoi, to zapraszam Was do obejrzenia mojego poprzedniego filmiku. Oczywiście link będzie w opisie. Pamiętacie jeszcze moją Huśkelianę Albo? Huśkeliana potrafi zaskoczyć nas także i inną wariegacją, a mianowicie z numerem 19 hoja Huśkeliana Inner Variegated, czyli wybarwienia znajdują się w środku liścia. Tutaj zobaczcie te jaśniejsze przebarwienia wewnątrz liścia, czyli efekt odwrotności, który zawsze robi wrażenie. Hoja ta naprawdę jest bardzo efektowna. Zobaczcie, jaki już tutaj mi urósł piękny, długi pędzik. Kolejne sobie też już ładnie rosną. Zaczęła się ona tak bardzo pięknie mi zwieszać w dół. Jest to jedna z moich bardziej ulubionych hoi z wariegacją. W słońcu wybarwia się na różowo i po prostu wygląda wtedy magicznie. Ma taki bardzo fajny, gęsty środek, ślicznie rośnie, polecam ją bardzo serdecznie. Przed chwilą ściągnęłam z okna na dole tą piękną hoję, hoja Bertonier variegata, także zostanę jeszcze przez chwilę przy drobnych listkach. Jest to hoja z numerem 20 już. Troszkę się zmachałam, no trochę waży ta doniczka. Hoja ta rośnie w bigosie. Liście tej hoi są takie więcej w owalnym kształcie. Jej środki są więcej wybarwiane właśnie takim tym kremowym swoim pięknym wybarwieniem. Brzegi takie ciemniejsze, zielone. Ta akurat tutaj roślinka wypuściła mi pędy, które też są całkowicie zielone, czyli jej regularna forma. Kwitła mi tutaj ta hoja, mamy tutaj szypułki, z takich właśnie szypułek ona kwitnie. Z tej strony hoja ta otrzymuje troszeczkę więcej światła i możecie zobaczyć właśnie jej piękne wybarwienia. Od słońca potrafi się przebarwić prawie całkowicie właśnie na taki czerwony kolor. Przepiękna hoja. Pokażę Wam teraz tą drugą. Do tego wszystkiego liście te są takie bardziej właśnie aksamitne w dotyku. Zobaczcie, jaki ta ma tutaj mi długi pędzik.
No i wracając jeszcze do tych listków, to tak jak mówiłam, są takie fajne, aksamitne w dotyku i w zależności od ilości światła nabierają one barwy od żółtej do różowej, w zależności od listeczka. Tutaj na tej, zobaczcie dopiero co mi tutaj przekwitła, mamy szypułki, fajnie sobie właśnie u mnie kwitnie teraz ta chojka. Zobaczcie, tutaj ma kolejne szypułeczki, tutaj jeszcze jeden i na tym młodym pędziku jeszcze jeden. Jest to też właśnie taka jedna z bardziej łatwo kwitnących chojek u mnie w mojej chojowej kolekcji. Jest to także bardzo popularna i łatwo rosnąca choja, także choja Bertinier. A jeżeli mowa o kwiatkach i łatwo kwitnącej choi, to chciałabym Wam pokazać choję Multiflorę Albo. Jest to choja z numerem 21. Jest to choja o ciekawym pokroju, ma wydłużone, cienkie, tak jakby takie karbowane liście o kremowo-białym zabarwieniu na brzegach. Znana jest ze swoich niesamowitych kształcie gwiazdy białych kwiatów. Ja oczywiście postaram się wrzucić Wam tutaj zdjęcie, jak te kwiatki wyglądają. Z tą choją miałam troszeczkę problemów, ale to opowiem Wam może za sekundeczkę. Pokażę Wam jeszcze tutaj pydanko, które bynajmniej się postaram. Tutaj się znajduje. O, tutaj mamy taką szypułeczkę. Właśnie z takiej szypułki puszcza ona swoje kwiatuszki. I teraz tak, choja ta jest o takim troszeczkę innym pokroju, bo jak widzicie, rośnie ona tak jakby bardziej pionowo w górę. Przypomina więcej w kształcie krzew aniżeli winorośl, także nie puszcza ona tych takich długich pędów, które się zawijają. Jest troszeczkę taka właśnie taką inną choją. No okej, wrócę teraz do tego problemu i będę miała też i do Was pytanie z tym związane. Z tą choją akurat taki problem, że ona dostaje na liściach takich kropek. To są tego typu kropeczki właśnie, postaram się Wam przybliżyć. To jest na wierzchu liścia, przebijają one także pod spodem liścia i co później się robi, że te liście zaczynają mi żółknąć i po prostu odpadać. Zobaczcie, tutaj te dolne listki też mają tutaj właśnie delikatne te kropki i później zaczynają mi odpadać. Czy ktoś wie, o co chodzi z tym? Może ktoś miał jakieś tego typu doświadczenie z choją multiflorą? Dajcie znać, jeżeli wiecie, o co to chodzi. Dodam jeszcze tyle, że używam raz na jakiś czas środków grzybo- i bakteriobójczych i tak jakby wydaje mi się, że udało mi się raz już ją wyprowadzić na tyle, że przestała mi opuszczać liście, bo widzicie tutaj wszystkie te notes, które są, to właśnie były liście, które ona mi już opuściła. No ale nie wiem, jeszcze myślę, że, bo ona teraz mi rośnie tutaj w Coco Chips, myślę, że przesadzę ją, chciałabym ją przesadzić w PON i myślę, że będzie to dla niej dobry pomysł. Będę eksperymentować, bo bardzo lubię tą choję i chciałabym, żeby ona nadal ze mną została. A teraz coś dla fanów dużych liści. Czy ja powiedziałam dużych liści? No nie wiem, no bo to jest z numerem 22 choja acuta Big Leaf z wariegacją i w sumie jak Big Leaf, to ta choja powinna mieć duże liście, a jej liście niestety nie są zbyt takie wielkie. Przyłożę listka do dłoni, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej jakiej wielkości jest ten listek. Ja bym powiedziała, że one mi rosną w wielkości dosyć takie średnie. Fajne przebarwienia są bardzo na tej choi. Wygląda ona tak bardzo egzotycznie. Zobaczcie, jakie fajne ma ciemnozielone
brzegi i taki mocną wariegację w środku. Dosyć różowy, taki różowy pęd puszcza do góry, ale to jest właśnie ten jeden pęd, na którym ona zachowała wariegację, bo mi puściła tutaj obok drugi pędzik, który jest całkiem zielony i niestety wygląda na to, że wróciła do swojej oryginalnej formy i będzie po prostu to regularna acuta. Trzeba będzie ten pędzik po prostu uciąć, ukorzenić go i będę miała regularną choję acutę. Czyli mamy tak jakby dwa w jednym w tej chwili. Jeden pęd normalny, drugi pęd z wariegacją. Pokażę Wam jeszcze tutaj z tyłu często właśnie te liście bardzo fajnie też i z tyłu wyglądają, także warto jest to pokazać. Ja ją przesadzałam do bigosu, także rośnie mi tutaj w bigosie. Pomimo tego, że jej liście nie są zbyt wielkie, uważam, że i tak to jest bardzo ładna choja. Choja acuta Big Leaf. A teraz będzie mowa o karnosach, bo mam ich całą gamę w swojej kolekcji. Zresztą nie ma co się dziwić, bo karnosy są bardzo popularne. Na pierwszy ogień pójdzie z numerem 23 choja carnosa albo marginata. Jej liście są grube, woskowe i soczyste, z zielonym środkiem i z wyraźną białą, kremową obwódką. A nowe liście mogą mieć różowy odcień, który warto też zaznaczyć właśnie, że ten różowy odcień zanika właśnie ze wzrostem, z wiekiem liścia. Ta sama historia się powtarza, różowe pędziki, a te białe i różowe wybarwienia, oczywiście mocniejsze, są odpowiedzią na mocniejsze światło, tak jak już Wam to mówiłam. Tą choję ja kupiłam w okresie zimowym, udało mi się ją gdzieś tam wypatrzeć w sklepie ogrodniczym i wsadziłam ją do bigosu, także rośnie sobie w bigosie. Bardziej taką klasyczną i wszystkim dobrze znaną odmianą choi carnosy jest to choja z numerem 24, choja carnosa Crimson Queen, prawdziwa królowa. Nieznudzenie, nieustannie choja ta zachwyca nas różowymi akcentami. Zobaczcie, jak przecudnie jej się od słoneczka przebarwiają jej piękne, młode liście, jak to cudnie, pięknie na niej wygląda. Ta akurat mi tutaj dostała też dużo całkowicie białych liści, ale przeważnie jej liście mają zielony środek i takie biało-kremowe brzegi, które również zabarwiają się właśnie na różowo, w szczególności jeżeli będą dostawały więcej światła, jasnego, mocniejszego światła. Ja swoją tą Queen trzymam tutaj na tym zachodnim oknie w moim ofisie, ale co mogę powiedzieć, że muszę ją przenieść w inne miejsce, bo niestety zauważyłam, że momentami, jak jest takie bardzo mocne słońce z tej strony, to te listki zaczynają mi się robić takie troszeczkę jakby miękkie, czyli troszeczkę jednak dostaje ona za duże światła w tym miejscu. Będę musiała niestety znaleźć jej nową lokalizację. Ja tą chojeczkę kupiłam jako małą i szczepiłam ją już kilka razy. W tej chwili mam, może sobie odstawię tutaj ją na bok i pokażę Wam, bo w tej chwili jeszcze mam jej dwa babyczki. Tutaj mam tą jedną malutką chojkę, która już pięknie sobie u mnie zaczęła rosnąć. Ja ją szczepiłam w wodzie i po prostu wrzuciłam ją teraz już do bigosu, w bigosie sobie rośnie. I mam jeszcze jedną chojkę, którą właśnie też szczepiłam od tej mamuśki i ta już mi bardzo ładnie i dużo urosła. Ta mi tutaj rośnie, właśnie też stoi sobie tutaj na tej półce na troszeczkę niższym poziomie i nie dostaje aż tak bardzo dużo tego jasnego słońca. Choje carnosy
Crimson Queen. No i może dodam, że ta właśnie, one wszystkie trzy rosną w bigosie. Ta najstarsza, największa jest ze mną już naprawdę od dosyć długo. Widać to zresztą po tym, jaka już mi dużo urosła, no ale niestety jeszcze żadna z nich mi nie kwitła. Ponoć jest to łatwo kwitnąca choja, ale akurat nie w moim przypadku. Dużo choi mi kwitnie, różnych choi, ale kwitnie mi ta regularna karnosa, ta olbrzymia, którą my mamy u siebie na dole, ale królowa niestety jeszcze mi nigdy nie zakwitła. A obok królowej zawsze się znajdzie też i księżniczka z numerem 25, choja carnosa Crimson Princess. Tu wariegacja idzie od środka, efekt jest odwrócony, przez to bardzo wyjątkowy. Choja ta ma pnącza o barwnych liściach. Zobaczcie, jakie tyły ma te liście. Pokażę Wam może bliżej tego jednego liścia. Ma tak jakby takie biało-żółte, jasno-zielone z ciemnym zielonym. Ten kolor tych liści jest naprawdę taki bardzo wyjątkowy. U nas często ta choja zwana jest także jako trójkolor choja, czyli choja o liściach, które są w trzech kolorach. No pędziki też właśnie są na tej choi różowe. Widać, że są takie lekkie włochate. Piękna, piękna choja i pięknie ona kontrastuje razem z Queen. Zobaczcie je tutaj obie razem. Tak wyglądają Queen i Princess. Karnosy. Piękne choje. Ale mam tutaj jeszcze jedną bardzo ciekawą karnosę z wariegacją, a mianowicie jest nią z numerem 26 choja compacta variegata, zwana również Hindu Rope. Jest to wyjątkowo ciekawa odmiana choi. Ma ona bujne, poskręcane na takie biało zabarwione liście, które wyglądają jak takie grube sznury. Liście same w sobie są naprawdę niezwykłe, wyglądają jak takie białe fale. Choja ta rośnie bardzo pomału, pomimo tego, że moja już jest ze mną, bym powiedziała, 7-8 miesięcy, to zobaczcie, jak ona przez ten okres czasu malutko urosła. Do tego jeszcze puszcza mi dosyć dużo całkowicie białych listków. Piękne są te liście, ale z tymi białymi listkami to jest tak, że one po jakimś czasie, przez to, że nie mają chlorofilu, to one po prostu po jakimś czasie uschną i odpadną, zamierają te liście. Bez chlorofilu nie są one w stanie być utrzymane przez roślinę. Ja zamieszczę Wam wstawkę, jak wygląda jej zielona odmiana u mnie, bo tamta ma troszeczkę większe i dłuższe te sznury. Mam nadzieję, że się kiedyś i u niej doczekam takich zwisających sznureczków. Wcześniej pokazywałam Wam swoją malutką choję bellę z wariegacją od środka Louis Bois, a tutaj mam z numerem 27 choja bella z wariegacją Albo. Wersja ta to po prostu sama subtelność, aż trudno oderwać od niej wzrok. Ma takie bardzo delikatne białe przebarwienia na obrzeżach listeczków. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Staram się Wam tutaj zbliżyć. Tutaj te przebarwienia wyglądają tak, jakby były takie żółto więcej zielone, ale niekiedy są też i więcej białe, także ja myślę, że to po prostu uzależnione jest od ilości światła. Moja już jest bardzo fajnie podrośnięta i możecie zobaczyć, jakie ona ma fajne, zwisające i chaotyczne te swoje pędziki. W swoim pokroju jest właśnie ona taka więcej rozłożysta i nie puszcza ona wijących pędów. Jest to łatwo kwitnąca choja,
moja regularna zielona, pokazywałam Wam już nieraz, jak mi pięknie kwitnie. Ta już też mi zaczęła kwitnąć. Zobaczcie, tutaj zaraz prawie już w rozkwicie jest tutaj ten jeden kwiatuszek. Tutaj mam z tej strony kolejny. Także super jest ta choja. Bardzo, bardzo ładna. Uwielbiam choję Belle. Rosną u mnie naprawdę bardzo ładnie i odpowiada im. Ta akurat rośnie u mnie na dole, na kominku. Wcześniej też stała tam na półeczce, teraz niedawno przeniosłam ją na kominek. Przepiękna choja Bella. W jakiejkolwiek odsłonie, czy jest to regularna, czy jest to Louis Bois, czy jest to Bella z albo wariegacją, polecam Wam wszystkie. Wszystkie są śliczne. I tym sposobem dotarliśmy do ostatniej rośliny. Teraz na zakończenie będzie coś więcej spektakularnego i masywnego. Zobaczcie, jest to z numerem 28 Hoya latifolia Pot of Gold. Jej liście potrafią być naprawdę ogromne. Zobaczcie, jaki dosyć spory liścior wielkości po prostu mojej dłoni. Liście te wyglądają naprawdę jak taki prawdziwy skarb. Grube, mocne pędy, sztywne liście. Pot of Gold ma wariegację od środka i zobaczcie, też od słońca przebarwia się na różowo. Tyły liści wyglądają tak, i bardzo fajne też właśnie od światła ma ona takie ciemne brzegi liści. Bardzo, bardzo fajna choja. Zobaczcie, też takie fajne właśnie ma strukturę na tych liściach, tak jakby wżłobienia, jakby była po prostu wyrzeźbione, jakby te liście były po prostu wyrzeźbione same w sobie. Piękne są po prostu. Każdy jeden jest po prostu piękny. Ja ją kupiłam w sklepie. W którym sklepie ja ją kupiłam? Myślę, że ja ją kupiłam w Home Depot, czyli w budowlańcu, i naprawdę była ona taka bardzo malutka i biedna ta choja. No i przez ten okres czasu, który u mnie jest, urosła mi już naprawdę przepięknie. Długie pędy. Ja ją sobie trzymam u mnie w jadalni tam na bay window. To jest wschodnie okno, puszcza cały czas mi nowe pędy. Te pędy są dosyć grube, są sztywne, dlatego zanim ją zawinę na jej podpórce, to ten pęd musi mi dosyć sporo urosnąć, zanim uda mi się po prostu go wygiąć na tyle, żeby go w odpowiedni sposób podpiąć. Piękne żyłkowanie na liściach. Tutaj pokażę Wam troszeczkę taki niewybarwiony liść, bo od czasu do czasu też się takie trafiają, ale prawie wszystkie są w swoim kształcie i wybarwieniu po prostu takie idealne liściorki. Robią naprawdę piękne wrażenie. Także Pot of Gold na zakończenie mojego przeglądu dzisiejszych choi z wariegacją. I tu już by było tyle na dzisiaj. Pokazałam Wam wszystkie moje choje z wariegacją, aż 28 odmian. Każda z nich ma swój charakter, każda wnosi coś wyjątkowego do mojej kolekcji. Dajcie znać w komentarzach, która choja najbardziej Wam się podobała. Jeżeli któreś macie, to też piszcie. Bardzo lubię, jak się ze mną dzielicie, jakie macie choje u siebie, jakie chcielibyście mieć choje. Ja też jeszcze sporą listę choi, które chciałabym mieć, mam. A jeżeli chcecie zobaczyć przegląd moich choi bez wariegacji, albo kwitnących, albo srebrnych, z małymi listkami, z wielkimi liściorami, to koniecznie subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Dziękuję Wam ślicznie, że ze mną dzisiaj byliście i oglądaliście mój filmik i oglądacie moje inne filmiki. Dzięki za lajki, dzięki za komentarze i do zobaczenia w następnym filmiku. Niech Wam się zieleni.
Pa!